Witam Was ponownie, Drwal Pingwin we własnej osobie. Dzisiaj zapewne długo oczekiwany film o siekierze Husqvarna. W opisie znajdziecie link do pierwszego filmu z unboxingu, z pierwszych wrażeń, używania siekiery zaraz po rozpakowaniu. W tym filmie natomiast skupimy się na modyfikacjach tej siekiery, które ją usprawnią i sprawią, że użytkowanie będzie przyjemniejsze oraz bardziej efektywne. Póki co skupimy się na przeprofilowaniu szlifów. Tak jak widać, szlify mają tutaj po parę milimetrów z jednej i z drugiej strony. My to sobie podciągniemy mniej więcej na 2 razy tyle. Zobaczymy, jak to tam pilnikiem będzie szło. Po przeprofilowaniu krawędzi tnącej dokonamy oceny, czy jeszcze potrzebne będzie odchudzenie trzonka. Troszeczkę w kwestii bezpieczeństwa. Pierwsza sprawa jest taka: jeśli nie mamy rękawic, nie lubimy ich używać, albo jesteśmy bardzo ostrożni, wyciągamy sobie rękojeść z takiego pilnika, raczej pilnik z rękojeści. Tutaj nasadzamy kawałek kartonu czy skóry, nabijamy na ten szpień, no i potem jak to sobie dociśniemy, to tutaj mamy taką gardę, blokadę, która sprawia, że jeśli pilnik nam się ześliźnie po szlifie, to palce nie wpadną nam na krawędź tnącą przy piłowaniu, cyk tutaj, tylko zatrzymają się na tej blokadzie. Ja tam mam już jakieś doświadczenie w piłowaniu, dodatkowo mam rękawice ze stosunkowo grubej skóry, także ja tutaj żadnej osłony zakładać nie będę. W kwestii samego piłowania bardzo ważna jest konsystencja, czyli jeśli już sobie ustalimy jakiś tam wybrany kąt, to ciągle pod tym kątem piłujemy, ewentualnie robiąc drobne korekty, i potem piłujemy aż do samej krawędzi tnącej. No chyba że chcemy sobie zrobić konweks albo micro bevel. Tutaj już końcówka samego szlifowania została i jak to ocenić, czy jest ok, czy jeszcze tutaj trzeba poprawić. Mam nadzieję, że to uda mi się złapać, ale patrzymy sobie pod kątem na szlif, w którym miejscu światło się odbija najbliżej krawędzi tnącej. Jak widać w tym momencie odblask jest prawie na całej szerokości tutaj szlifu, czyli on jest płaski mniej więcej. Wiadomo, że to z pilnika to tak ciężko ocenić tutaj, natomiast jak zobaczycie, jak się uda to złapać, ten odblask przechodzi, jest taki płynny, czyli tutaj mamy szlif wypukły, a więc musimy go trochę spłaszczyć, czyli mniej więcej tutaj ustalić, gdzie jest środek tego szlifu i piłować po samym środku. Oczywiście pokazuję, jak to robić w warunkach polowych, dlatego tutaj mam pilnik, a nie sztywierkę kątową czy tam taśmową. Nie mam imadła, tylko robię to na kolanach. Tylko dlatego, żebyście zobaczyli, że też bez sprzętu możecie sobie siekierę przeprofilować. Wraz z piłowaniem widzicie, że szlif staje się płaski, że odbija światło pod jednolitym kątem. Potem tylko sprawdzacie, czy czasami, może inaczej, przyglądacie się, jak blisko krawędzi tnącej jest załamanie i oceniacie, czy jeszcze trzeba piłować, czy to już potem sobie wyrównacie osełką. Na moje oko to na tym odcinku został jeszcze z milimetr około do krawędzi tnącej. Tutaj już jest i tutaj na dole też praktycznie jest. Także tutaj jeszcze troszeczkę trzeba wyciągnąć. Ja, teraz już mam już same krawędzi tnącej. Możemy to jeszcze jakoś sobie tam wyrównać delikatnie. Mamy lekko wypukły, szlif nie jest idealnie płaski, ale jest już bardzo dobrze. Tutaj mam nadzieję, że złapie ostrość, zobaczycie.
jak prawa strona. Jak prawa strona jest płaska tutaj od strony mojego kciuka, a lewa jest taka grubsza i ten szlif jest krótszy. Nie będę Was już zanudzał piłowaniem drugiej strony. Efekt zobaczycie w kolejnej części, w której też zajmę się rąbaniem i ocenimy, o ile jest lepiej i czy trzonek jeszcze przenosi jakiekolwiek drgania. Siekierą husqvarny zetniemy sobie to już umierające drzewo, także nie jest ono do końca suche, nie jest to też jakiś twardy gatunek, także powinno pójść to stosunkowo łatwo, szybko. Porąbiemy je, myślę, na odcinki, okrzesamy i zobaczymy w ogóle, czy ta siekiera jest w stanie upać. No i podejmiemy decyzję, czy trzeba jeszcze ten trzonek odchudzić, czy samo poprawienie szlifów już wystarczy do tego, żeby ta siekiera była dużo bardziej efektywna i nie przynosiła drgań na dłonie. Także zacznę tutaj od wycięcia tych krzaków, żeby się przez nie nie przebijać i bierzemy się za cięcie. Przerobiłem szlify z obydwu stron, teraz mają no tak około 8 mm na oko. Jest dużo lepiej. Siekierę podostrzyłem jeszcze na brzytwę osełką. Nie chciałem Was zanudzać. Przechodzimy do ścinania. Teraz tak, drzewo jest pochylone w stronę strumyka. Nie chcemy za bardzo, żeby tam spadło, także gdyby je nawet puścić w tamtym kierunku, to by już było ok. Także tak spróbujemy to zrobić. Albo po nacięciu i jakoś próbować przegiąć, bo nie jest to jakieś spore drzewo. Także zacznę od drzazu podcinającego tutaj z tej strony i zobaczymy, co się będzie działo. Tutaj z ręki w ogóle nie chcą wypadać, czyli jest tu już odziomek. Mimo to, że to jest jakiś miękki gatunek drewna, to te zrębki się mocno trzymają i nie chcą odskakiwać. Teraz trzeba naciąć z drugiej strony, czyli wykonać tak zwany rzaz podcinający. Monitorować, co się z tym drzewem dzieje, żeby je przegiąć w tamtą stronę, bo tutaj po prostu będę miał więcej miejsca do okrzesania i porąbania tego drzewa na kawałki.
Wyciąłem dłuższy kawałek mocnego plącza, także przewlekę je przez tą gałąź, bo sznurek się zerwał jak widzicie. Natnę troszeczkę, albo spróbuję w ogóle ściągnąć bez nacinania i zobaczymy, jak to wyjdzie. No tak, który to był kawałek? To był... O. Delikatnie ponaginam, żeby się przyzwyczaiło do naprężeń w tym zagięciu. O. Dobra, drzewo tak się mocno odgina, że już nie będę go nacinał, tylko je po prostu ściągnę. Zmiana kadru. Ktoś by zapytał, czy znacie dowcip o leśniku. A jak powiecie nie, dowcip brzmi tak. Leży drzewo na leśniku. No bo generalnie tak się robić nie powinno, jest to niebezpieczne. Ale ja tutaj mam drogę ucieczki elegancką. O. Dość niebezpieczna sytuacja, bo drzewo tam się o gałęzie zahaczyło. Także podetnę jeszcze tutaj troszeczkę i zobaczymy, czy poleci. No i teraz najlepiej to zostawić na noc, przez noc samo spadnie i rano już będzie obalone. Nie no, jeszcze ruszymy. Bezpiecznie, pod kontrolą, wszystko gra. Teraz trzeba by ją krzesać, odpociąć na kawałki, przynajmniej część, i zobaczymy, jak to siekiera sobie z tym poradzi. Jak widzieliście, drzewo było ścięte perfekcyjnie, tylko i wyłącznie ze względu na moje umiejętności i ogromne doświadczenie w używaniu siekiery, jak i w ścince drzew. Także teraz potniemy to drzewo na kilka odcinków. Zobaczymy, jak sobie z tym siekiera poradzi, bo oczywiście jest to dużo wygodniejsza pozycja do rąbania niż stanie do samego ścinania. Zobaczymy, jak sobie radzi z wyłupywaniem kawałku. To jest miękkie drewno, ale jak widać ma dużo sęków w środku. Także może to być różnie i ewentualnie mam tutaj swoją ulubioną siekierę mojego Jerseya od True Temper i wtedy sobie porównamy, jak to mniej więcej wagowo wychodzi, tak? Tutaj siekiera ma żeleziec 850 gramów, tam jest 1600. Ze stalowym klinem jest troszeczkę więcej, także jest to praktycznie dwukrotnie większa masa od tego. Będziemy mogli wtedy na przykład podliczyć ilość uderzeń do przerąbania tego drzewa i ocenić, która siekiera jest bardziej efektywna. No, żeby ten test miał największy sens, to musiałbym zaraz po tym kawałku przerąbać Jerseyem, bo mniej więcej średnica jest taka sama, potem drzewo już się robi coraz cieńsze. Dobra, jak to tutaj wygląda? Na szczęście drzewo jest troszeczkę w powietrzu, także ryzyko walnięcia w ziemię jest mniejsze. Ale muszę jeszcze przyznać, że jest aktualnie prawie 30 stopni. Jestem mocno zmęczony, także mogą tam jakieś drobne błędy wkraść się w technikę ze względu na zmęczenie.
No jak widać, zrębki nie chcą za bardzo odpadać. Pytałem, czy to jest kwestia siekiery, czy samego drewna. Raczej drewna, bo widzę, ile tutaj drobnych włókien to trzyma, nie? Zobaczcie. Już zrębek był odłupany, a tutaj małe włókna nadal to trzymały. Musiałem to wyrwać. Ciężko mi jest powiedzieć, co to jest za gatunek. To pola, osika, tak zwana, nie, kruszyna to raczej nie. Ciekawie się robię taką lekką siekierką. Spory kawałek, ale trzymamy jest przez kilka włókien. I zatrzymałem może chwilę. Nie no, przerąbię to. Pozwoliłem sobie zdjąć rękawice, zobaczymy jak bez rękawic będę czuł ten trzonek, tą siekierę. Jest bardzo ostra, w ogóle się nie stępiła, ale też czułem stosunkowo czyste drewno, tak? Bo było w pionie, czułem w powietrzu, drewno nie było, nie miało kory ubrudzonej ziemią. No bez rękawic na pewno dużo lepiej siekierę czuć. No i dobra, z tej strony przerąbałem tak do 3/4. Także tak naprawdę przy odrobinie szczęścia wystarczy naciąć z jednej strony. Czyli tak staję sobie na przykład, nie, drzewo jest pod kątem. No, można uznać, że drewno jest przerąbane. Niestety w cięciach ma taki kształt, że pod kątem już nie ma co ciąć. Myślę, że 2-3 uderzenia mocniejsze w sam środek powinny to przerąbać albo przełamać. Albo nie, także jeszcze spróbuję pod kątem.
Dobra. Przerąbane. Uderzeń było dość sporo, także zobaczymy, jak to sobie poradzi z... Także zobaczymy, jak poradzi sobie z odcinkiem dalej. Siekiera 2 razy cięższa, 2 razy cięższa, Jersey. Widzieliście przed chwilą, jak radzi sobie Husqvarna. Teraz przerąbię to Jerseyem i porównamy to sobie. No jak widzicie, nie chce się odłupywać. Siekiera jest ewidentnie cięższa od Husqvarny, bo aż 2 razy. Także ewidentnie trzeba było do przerąbania mniej uderzeń, aczkolwiek z trochę większą siłą. Także precyzja też idzie na plus, ale to tylko dlatego, że po prostu mam większą wprawę w rąbaniu akurat tą konkretną siekierą. No co, teraz rąbiemy kawałek dalej Husqvarną, tam gdzie drzewo już jest troszeczkę cieńsze, i potem znowu Jerseyem.
tej części drzewo jest także przesuszone, także już było częściowo martwe, na to wychodzi. Co jeszcze bardziej utrudnia oczywiście rąbanie. Uderzeń było dość sporo, tak jak widzieliście, musiałem w jedno miejsce uderzyć nawet kilka razy, zanim zrębek się odłupał. Aczkolwiek rąbało się dużo przyjemniej niż kiedy zacząłem to drzewo ścinać, czyli wczoraj, i odrąbałem pierwszy najgrubszy kawałek. Przejdźmy do Jerseya, przerąbiemy mniej więcej tutaj i zobaczymy, jak to wyjdzie. Zacząłem rąbać, ale niestety mi się to nie nagrało. Tutaj akurat na samym środku mam spory sęk. Widać, kawałki są odłupywane dość duże. Oczywiście jest dużo mniejsza ilość uderzeń przy takiej masie. Kurczę, alergia mnie bierze. No i przerąbane.
stosunkowo szybko i przyjemnie się to udało tym razem. Postaram się tutaj między tymi dwoma większymi sękami, tak żeby te kołki miały odległość, która pozwoli na palenie nimi w piecu. Tendencja ma siekierę do skręcania w momencie uderzenia. Chyba dlatego, że szlify są odrobinkę za niskie. Przez co ten klin robi się, przez to wcięcie robi się takie wypukłe, a nie powinno. Dlatego nie mogę tutaj dojść do środka. I przerąbane. Niestety podczas nagrywania recenzji zapomniałem dodać konkluzji, byłem mocno zmęczony, męczyła mnie do tego alergia, także zrobię to teraz w warunkach trochę miejskich. Tam widzicie w tle dwa mosty, jeden kolejowy, drugi normalny. Siekiera po podniesieniu szlifu zmieniła swoją wydajność diametralnie na plus. Gdyby jeszcze ten szlif trochę podnieść, to siekiera pewnie sprawowałaby się jeszcze lepiej. Stal jest na tyle twarda, że spokojnie wytrzymałaby jeszcze wyższy szlif, a więc delikatniejszą krawędź tnącą. W ostateczności można zawsze zrobić jeszcze konweks, czyli szlif wypukły, który jest wytrzymalszy. Gdyby jednak krawędź tnąca się sama poddawała, albo po prostu zrobić micro bevel, czyli mikroszlif na samej krawędzi tnącej. Także są opcje do wyboru, do koloru. Ogólnie rzecz biorąc, może moja niechęć do tego typu siekier wynika z tego, że są dość lekkie. Fakt, że mniej się nosi w plecaku, jeśli idziemy gdzieś na dłużej, także jest o tyle wygodniej, no ale z drugiej strony trzeba się więcej namachać, a więc wykonać więcej ruchów, co sprawia, że więcej razy możemy po prostu nie trafić w miejsce, które chcemy. Także tutaj ewidentnie precyzja odgrywa ogromną rolę, no i wiadomo, dużo wygodniej byłoby jej używać jednorącz, czyli jeśli tutaj mówimy o budowie szałasu, jakimś delikatnym struganiu,
ogólnym ciosami. Co do trzonka, no to nie jest on wcale elastyczny, nie posiada on żadnej elastyczności. Także nie jest to dobrze, gdy siekiera ma całkowicie sztywny trzonek, aczkolwiek tutaj nie zauważyłem żadnych tendencji do pękania czy do wyginania przy samym żelejscu, gdzie tam jakby drewno jest najcieńsze i tam najczęściej siekiera się łamie. Czy można go odchudzić? Oczywiście, że można, wtedy byłby bardziej elastyczny, na pewno wygodniej by się jej używało, ale z drugiej strony byłaby delikatniejsza, także przy jakimś tam, powiedzmy, przy jakiejś cięższej pracy, gdzie jesteśmy zmęczeni, próbowalibyśmy coś podważyć, wtedy mogłaby się dużo szybciej złamać. Także oczywistym jest to, że producent wybrał sobie jakiś tam złoty środek między ergonomią i komfortem używania, a wytrzymałością. No. Niestety wszyscy jesteśmy aktualnie przyzwyczajeni do trzonków dość grubych, masywnych, także gdyby nagle Husqvarna wypuściła siekiery z trzonkami cieniutkimi, jak to jest w zabytkowych siekierach amerykańskich czy tam szwedzkich, no to wtedy ludzie mogliby po prostu tego nie kupować, przynajmniej tacy zwykli z ulicy, nie posiadający jakiejś większej wiedzy na ten temat, z racji tego, że te trzonki wydają się zbyt delikatne. Jak ja kupiłem swoją pierwszą siekierę właśnie zabytkowego Hulta Force'a, czy to był Hultsbrooks z armii szwedzkiej, no to trzonek był tak smukły, iż wydawałoby się, jakbym trzymał w ręku jakąś zabawkę. Myślałem w pewnym momencie, że to może jakiś obiekt muzealny, a nie jest użytkowy. Dopiero wtedy zagłębiłem się w temat. Okazuje się, że cieniutki trzonek jest bardzo elastyczny, nie przenosi drgań, a więc też ciężko jest go złamać. Tak? Wygnie się delikatnie, potem wróci do swojego kształtu przy jakiejś sile, zamiast się po prostu złamać. Także czy go będę odchudzał, ten trzonek, zobaczymy. Póki co nie mam zamiaru jakoś używać tych lekkich siekier, no ale może to się zmieni, ponieważ do samochodu właśnie planuję zamontować sobie na stałe, w razie czego, wraz z saperką i z maczetą, zabytkową szwedzką siekierę z wojska, z tych, które mają otwór w środku, co po prostu stanowczo ułatwi jej montaż w środku, żeby mi nigdzie nie latała. No i wtedy, gdy nadarzy się okazja, to pewnie będę jej używał, tak, gdy jakieś drzewo zwali się na drogę, po której będę chciał przejechać, czy coś w ten deseń. Wtedy mam nadzieję, nabiorę większego doświadczenia w rąbaniu lżejszą siekierą i może nagram jeszcze jeden filmik o tej siekierze z większym doświadczeniem, jak ona się sprawuje, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Szczególnie, że wtedy może porównam ją też z konkurentami o tej samej wadze żelejsca, także będzie to bardziej rzetelne może porównanie niż do Jerseya, który chcąc nie chcąc ma żeleziec 2 razy cięższy. Także ciężko jest tutaj wyciągnąć wnioski, jeśli się nie trzymało takich siekier w ręce, tym bardziej nimi pracowało. Jeśli ktoś chce konkretnie mieć siekierę z nausznikami kutą ze średniej, wyższej półki, powiedzmy, cenowej, no to tutaj praktycznie Husqvarna jest bezkonkurencyjna. Natomiast jeśli ktoś szuka ogólnie siekiery w tej wadze, no to wtedy już konkurencja jest większa, tak? Hultsbrooks, właśnie Hulta Force, bardzo podobne siekiery robi z trzonkami też z hikory, z orzesznika amerykańskiego, z żelejscami o podobnych parametrach, aczkolwiek o całkiem innym wzorze. Summa summarum, jeśli ktoś chce sobie kupić siekierę do bushcraftu w tradycyjnym stylu, gdzie siekiera nie jest całkowicie oszlifowana poza krawędzią tnącą i kilka centymetrów za nią, tylko są zostawione ślady po kuciu, jest zostawiona zgorzelina. Jednocześnie pochewka, która jest w zestawie, jest na tyle wytrzymała, że w zupełności nadaje się do jej przenoszenia bezpiecznego. No to tutaj Husqvarna myślę, że będzie dobrym strzałem, ale najlepiej pobawić się najpierw gdzieś, pożyczyć od kogoś, czy chociażby w sklepie pomacać, ocenić, czy to jest rzeczywiście dla Was, czy szukacie czegoś innego.